Dobra, jesteśmy dzisiaj na R1250. Tutaj zademonstrujemy od razu. U góry mamy już ścigi nastawione na pracę. Tu standardowo ustawimy przełączymy w tryb i telefon do schowka. Mamy przy okazji ładowanie i pełną mapę nawigacji. Tak to wygląda. Nie jest już strzałkowa jak w przypadku GS-u, tylko mamy lokalizację. Możemy ruszyć. Tu muszę pamiętać, że mam skrzynię manualną, ale myślę, że tego się nie zapomina. To już sobie włączymy. Tak to wygląda na mniejszym ekranie i to tak zazwyczaj prowadziło, dopóki było połączone. Że tak to się prezentuje. Ustawione obie nawigacje na pracę, podobnie jak wczoraj rano. Później po południu zrobimy sobie jakąś traskę. Tym razem w kierunku może gdzieś Oświęcimia. Zobaczymy, jak budowa S1 wygląda. Jakimiś opłotkami sobie pojeździmy. Jak widzicie, wczoraj BMW nas prowadziło prosto. Dzisiaj każe nam skręcić. Podobnie jak górna nawigacja. Widzę, że w PMC jeszcze jest nieprzestawiony czas. I przyznacie, że to już wygląda zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o taką nawigację, gdzie widzimy przed sobą inne manewry i pełną mapę. Tu, żeby nie zakłócać, to damy na... Widocznie kciuki są chyba dotykowe, chociaż nie ma żadnego znaczenia w tych rękawiczkach. Po południu pojeździmy jeszcze z Cigi i z nawigacją BMW, a później zmienimy, tak jak wczoraj na GS-ie, zmienimy na TomToma, tak żeby pokazać, jak to się prezentuje ogólnie na motocyklu. Tak, jedna każe jechać prosto, druga skręcić, a pojedziemy prosto. Łączymy sobie grzane manetki, tutaj z krócikami. Jedynka to jest grzana manetka, dwójka to jest grzane siedzisko, ale siedziska, jak mam Gore-Tex na sobie, nie włączam. Jesteśmy już prawie na miejscu, obie nawigacje dzisiaj wyjątkowo zgodne. Tak, dzisiaj korzystamy z ładnej pogody. No, pojedziemy sobie zobaczyć, co słychać na zamku w Chudowie. Nastawiamy Cigi i nastawiamy BMW. Się coś zablokowało. Dobra. Widzę, że BMW, podobnie jak wczoraj po południu, ma malutki problem znowu z połączeniem. Także zostaniemy chyba tylko przy nawigacji strzałkowej. Włączymy sobie jeszcze grzanie. Także tak jak mówiłem, tu mamy ustawioną nawigację Cigi, zamek w Chudowie, tak samo nawigację BMW. Już sobie to wyświetlamy. Tylko chyba nawigacja BMW znowu się nie połączyła przez Wi-Fi. To jest też częsty błąd.
Parowało się. Troszkę muzyki, 22 stopnie. Tak jak mówiłem, podjedziemy sobie na zamek. I w tą stronę przetestujemy w R1250 RT nawigację Chigi. Też dość fajnie widać. I połączenie, tak jak zresztą rano, z BMW Motorrad. I tutaj już mamy pełną mapę. Tak naprawdę to mamy na to chwilkę na skrzyżowaniu. Tak, to jest pierwszy z ekranów, jaki może być wyświetlany. Drugi, większy. Właściwie na cały ekran. Tak to jest, że mamy po jednej stronie mapę, którą możemy sobie powiększać, pomniejszać, jak nam pasuje. No nie możemy jej przesuwać jedynie palcem. Ale tak to wygląda, a po prawej stronie mamy wskazówki. Odległość, czas dojazdu, najbliższy manewr i ile metrów do tego manewru. Tak to wygląda. Przypominam, że w BMC nie zmieniłem jeszcze czasu. Także to jest drugi typ nawigowania. To był pierwszy i teraz jak chcę przełączyć sobie pomiędzy ekranami, tutaj to będzie trzeci typ, czyli tu będę miał komputer pokładowy. Natomiast za chwilkę powinna pojawić się nawigacja na głównym ekranie. Mam nadzieję, że tak się stanie. O dobra, to jest trzeci sposób, czyli tu mamy komputer podróży, a z drugiej strony mamy taki też skrócony ekran nawigacji. Zazwyczaj, żeby to było jak najbardziej czytelne, to podróżuję tutaj na tym. Jeszcze sprawdźmy tutaj na pełnym ekranie mapę. O, tak to wygląda. Dobra, na razie przejechaliśmy parę kilometrów i tak naprawdę obydwie nawigacje, czyli Chigi IO5 i BMW pokazują dokładnie ten sam przebieg trasy. Do celu zostało nam jakieś 10 km, kwadrans. No mówię, w porównaniu do wczorajszej nawigacji z GS-a, gdzie nawigacja była strzałkowa, no dla mnie jest ona mało czytelna. Tutaj do czynienia możemy mieć z nią, jeżeli nie połączymy się przez Wi-Fi i nie wyświetli się nam cała mapa ze wskazówkami, to wtedy przełącza się na nawigację strzałkową. Także tyle na tą chwilę. No później jak będziemy wracać, przełożymy Chigi, zmienimy na TomToma Rider 550, wyznaczymy sobie trasę do domu, pojedziemy jakimiś opłotkami, zobaczymy, jak obie nawigacje będą się zachowywały na powrocie i czy tym razem BMW się połączy, bo wczoraj, jak zobaczycie czy widzieliście na wcześniejszym filmiku, no tamta nawigacja sprawiała figla, trzeba było stanąć, rozłączyć parę razy telefon, poczekać minutę, aż ekran się zresetuje, także tak to niestety wyglądało. Zobaczymy, jak będzie tutaj. TomToma zaktualizowałem do najnowszej wersji, tam było prawie 10 giga map do pobrania. Dzisiaj chciała aktualizować się nawigacja BMW, ale tylko dlatego, i co mnie zaskoczyło, że jak miałem wyłączony GPS i próbowałem wyznaczyć trasę, to okazało mi całą mapę Europy zainstalować, żeby wyznaczyć trasę z punktu mojej pracy do miejsca docelowego, czyli do zamku w Chudowie. Natomiast po włączeniu GPS ten komunikat zniknął. Także pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Tyle na tą chwilę. Testujemy dalej. Czytelność jeszcze dodam.
No jeśli chodzi o Cigi IO, myślę, że bardzo dobrze. Mamy pełny ekran w podziale na nawigację i muzykę. No troszkę jest mniejszy, ale jak najbardziej też czytelny. Tutaj wcześniej prezentowałem 3 wersje, jak można wyświetlać na tym dużym 10-calowym wyświetlaczu z BMW R1250 RT. No tak jak mówię, ja zawsze podróżuję z taką wersją minimalistyczną, ale jest ona wystarczająca. Gdzieś jak jestem w mieście, to na pewno w Edynburgu, jak się poruszaliśmy, to dawałem to na pełny ekran, wtedy mamy większy pogląd na tą mapę, a tam jeszcze ruch lewostronny no, powodował, że wolałem widzieć, gdzie mam jechać. O, czekajcie, bo tutaj jakaś nowość. BMW nas prowadzi tutaj w lewo. Nie widzę, żeby były jakieś korki. No dobra, jedziemy prosto, bo tak zazwyczaj jeździliśmy. Także tak słowem podsumowania, no, obydwie nawigacje bardzo prawidłowo prowadzą do celu. No, kilka motocykli jest. Zobaczymy, czy jakieś kawy się zdążymy napić. Ale tutaj no, dawno tu mnie nie było. Dobra, mamy zmienioną na TomToma. Prowadzimy do domciu. Na dole już mam ustawioną nawigację BMW do domu. No, dużo się tu pozmieniało. Dawno tutaj mnie czy nas nie było. Tym razem nie było problemu z połączeniem się od razu po włączeniu. No, tak naprawdę największy problem to był z mikrofonem, bo się też rozłączył. Także tutaj w RTK zaskoczyło od razu. Jak widzicie, też nawigacja bez problemu sobie znalazła od razu drogę. Wyświetliła zmianę. No to jest znowu tak, że no testuję obie nawigacje, wiedząc gdzie jechać, no ale to też w jakimś stopniu pokażę, zaprezentuję, jak to widać. No zdecydowanie powiem, że TomTom, chociaż on jest bliżej o jakieś, no szczelam, 8 cm, 5-8 cm bliżej tutaj oczu kierowcy, może dlatego wyraźniejszy. Ale jest to też nawigacja dedykowana tutaj do motocykla, więc o proszę, BMW chyba usłyszało, że chcemy jechać przez autostradę. To nas prowadzi tak jak przyjechaliśmy. No tutaj już powyżej 120 na godzinę nie ma przyjemności ze słuchania muzyki. No możemy sobie włączyć aktywny radar. Możemy zademonstrować. Nie wiem, czy to widać, ale w lusterkach mamy też takie mini lusterka, które pokazują nam martwe pole. W GS-ie mamy już wskaźnik, który z tylnego radaru nas o tym informuje. No tutaj trzeba było coś wprowadzić, bo lusterka są na wysokości takiej samochodowej, także tutaj, o teraz nie wiem, czy będzie widać, ale widzimy, że tamten pas. I tutaj też automatycznie za Fordem jedziemy, także dostosowuję sobie prędkość. W momencie, kiedy włączę kierunkowskaz, ale to poczekamy jeszcze, że zmieni samochód. W tym momencie jest zadana prędkość 128 na godzinę. Jak zmienimy tutaj, no to w tym momencie będzie przyspieszał. Teraz porównując nawigację TomToma z IO, no na pewno TomTom, tak jak już wcześniej mówiłem, no ten ekran jest przystosowany do nawigacji motocyklowych, także jest wyraźniejszy zdecydowanie. Jest też bliżej oczu kierowcy, między 5 a 8 cm, także to też no, wrażenie, że ten widok jest ostrzejszy, aczkolwiek jeszcze IO postaram się coś poustawiać.
No jak widzimy tutaj obydwie nawigacje BMW mnie najbardziej zaskoczyło w porównaniu do wczorajszego dnia i GS-a, że od odpalenia tak naprawdę połączyło się, trzyma trasę. No i tutaj powiem szczerze, na duży plus, jeśli chodzi o tą RT-kowską. Nie wiem, czy to kwestia wyświetlacza. Porównując Toma z Chigi, no tak jak mówię, no obydwie są wodoszczelne, wiatroszczelne. Tutaj Tom ma wgrane mapy, więc tutaj też bez problemu. Zobaczymy, jak to będzie przy dłuższych jakichś, ja mówię, no takie testy, gdzie jedziemy 30-40 km. Moim zdaniem nie są obiektywnymi testami. Raczej takie, gdzie mamy więcej punktów do zatrzymania się. Tutaj wiem, że Tom też czasami no, nie wydala, ja bym tak to nazwał. BMW totalnie się gubi, tam już ustawiamy tylko sobie punkty w ulubionych, czasami jak mamy na cały dzień i nawigujemy, jak skończymy jeden punkt, uruchamiamy do drugiego, bo przy większej ilości punktów on też się gubi. No takie mamy doświadczenie, dlatego no, ja na tą chwilę stawiam na nawigację typowo motocyklową i myślę, że to jednak dziwiłem się na początku, jeszcze nie mając RTK, jak jeździliśmy Tigerem, jak to budowana nawigacja, co spotykałem motocyklistę na RTK-u, to pytałem się, po co ta nawigacja, jak jest zbudowana, no i słyszałem tą samą historię, którą ja teraz opowiadam, że no niestety nie jest to tak idealne, jakby się wydawało i taka nawigacja na dalsze trasy jednak jest niezastąpiona. Tu jedziemy już tą samą trasą, co wczoraj jechaliśmy, wracaliśmy. Tak jak mówię, no nie mówcie mi, że strzałkowa nawigacja jest super, bo popatrzcie sobie teraz na mapę BMW, jak to idealnie, wszystkie rozjazdy, narysowana kreska, gdzie mamy jechać, u góry jeszcze wskazówka, ile do następnego manewru, no, że, no, ja się nie przekonam chyba nigdy do takich strzałkowych nawigacji. Dlatego też wybór w BMW padł na Chigi IO 5 dedykowanego dla BMW. No i na Toma, na jakieś takie bezdroża, gdzie będzie problem z zasięgiem Wi-Fi czy sieci komórkowej. Także tyle, do usłyszenia za jakieś 20 km na jakimś takim krótkim podsumowaniu. Dobra, jesteśmy już w Tychach. Nawigacja Tom przełączyła się już w tryb nocny. Tu BMW jeszcze, chociaż nie, już światła się włączyły, więc tu też powinien być tryb nocny, ale jeszcze może nie bije tak po oczach, bo widzę, że szare się drogi zrobiły, a zazwyczaj były chyba żółte. I tu też prezentacja Hillholda. Tutaj ruszając, puszczając sprzęgło, w którymś momencie ten hamulec się rozłącza, no, motocykl się nie stocza. I nawet dość strome wzniesienia i z plecakiem i w pełnym załadowaniu, powiem szczerze, że to działa bez problemu. I wspomaga. No ja już sobie nie wyobrażam motocykla bez tego systemu. To jest taki jeden z przydasiów. Dzisiaj o dziwo obydwie nawigacje, nie wiem z czego to wynika. Czyli i IO, chociaż wczoraj też nie było z nim problemów. I Tom, no wczoraj był problem taki, że nie był zaktualizowany. I BMW też bez problemu łączą się. Można korzystać z wszystkich trzech systemów podczas drogi. Zobaczymy przy dalszym testowaniu, czy to wczoraj był tylko taki drobny błąd z tym połączeniem, czy będzie się zdarzało to częściej. Zobaczymy, jak to w praniu będzie wychodziło. Póki co, tak jak mówię, no, BMW to taka nawigacja pomocnicza, też ma mapy offline, czyli tu też nie jest potrzebna, nie jest potrzebny zasięg internetu, żeby to wyświetlać cokolwiek. Więc może sobie działać w tle, jak to tam kolega, mój imiennik napisał,
w jednym z komentarzy, by powiedzmy jakieś takie mieć zrysowane trasy, jak dokładnie przebiegało, bo to fajnie odwzorowuje akurat BMW. Można z całego dnia każdy odcinek złączyć w całość i mamy wtedy fajnie narysowaną mapkę, dodatkowo tam jakieś przeciążenia, wiadomo, spalanie i takie różne bajery. Jak ktoś lubi takie statystyki, to myślę, że to też może być przydatne, natomiast mi to nie jest do niczego potrzebne. Więc na dzień dzisiejszy nawigacja dedykowana, czyli albo to będzie AIO, albo TomTom, w zależności od tego jak będziemy jeździć. No BMW to tak już naprawdę czysto awaryjnie chyba, ale też nie jest najgorzej, przynajmniej dzisiaj. Już dojeżdżamy do garażu. Myślę, że ten tydzień naprawdę nas rozpieszcza. Jeszcze do niedzieli ma być ładna pogoda, to mam nadzieję, że Hexom uda się gdzieś w okolice 1000 km, żeby można było zrobić pierwszy przegląd. A jeśli macie jakieś pytania, zostawcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. Wczoraj GS, dzisiaj AirTag. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o nawigację. Dzięki, do usłyszenia.